Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego muzycznego alfabetu. Ktokolwiek będziesz w nowogródzkiej stronie, do Płużyn ciemnego boru wjechawszy, pomnij zatrzymać Twe konie, by się przypatrzeć jezioru. Świteś tam jasne rozprzestrzenia łona w wielkiego kształcie obwodu. Gęstą po bokach puszczą oczerniona, a gładka jak szyba lodu. Jeżeli nocną przybliżysz się dobą i zwrócisz ku wodom lice, gwiazdy nad tobą i gwiazdy pod tobą, i dwa obaczysz księżyce. Ach, proszę Państwa, przecież to jest muzyczny alfabet. A cóż ja najlepszego tutaj robię? Pomyliłem dzisiejszy tytuł odcinka naszego alfabetu, który nazywa się Ballada, z terminem literackim. A przecież ja tutaj nie tworzę literackiego alfabetu, tylko jednak alfabet muzyczny. I co teraz? Ballada. Nasz dzisiejszy bohater. Czy to gatunek literacki, czy też jednak muzyczny? Dziś postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Nie tak proste. Rozpocząłem, jak myślę, wielu z Państwa doskonale wie, od ballady naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza pod tytułem Świteś. Dlaczego? Ano dlatego, proszę Państwa, że zwłaszcza w epoce romantyzmu ballada była królową wśród literatury. Romantyzm i ballada to są terminy w romantyzmie, które się przenikają i jeden bez drugiego właściwie nie istnieje. A ballada romantyczna, muzyczna, którą oczywiście znamy, zwłaszcza z twórczości Fryderyka Chopina, ale nie tylko, o czym też wspomnę, tak naprawdę inspirowała się tą literacką, traktując muzykę jako język. Język, którym można opowiadać balladę, czyli treść. Ale proszę Państwa, historia ballady tak naprawdę sięga czasów średniowiecza, a przynajmniej to wiemy na pewno. Bowiem ballady to były takie utwory wokalno, tak naprawdę instrumentalne, z tekstem, śpiewane przez trubadurów, truwerów, o miłości, tak naprawdę, opowiadania o miłości. One miały też konkretną konstrukcję, co jest bardzo ciekawe i nawet trochę inspirujące, bowiem był zawsze refren i były strofy. Strofy zazwyczaj 3. I gdy się o tym wie, to słuchając ballad romantycznych kompozytorów, takich jak m.in. Chopin, którego znamy doskonale, można doszukać się pewnych dalekich inspiracji tymi właśnie również średniowiecznymi balladami, o czym dość rzadko się mówi. W każdym razie w romantyzmie nastąpił rozkwit ballady muzycznej. I oczywiście króluje tutaj Fryderyk Chopin, którego myślę wszyscy kochamy. Moją ukochaną balladą Fryderyka Chopina, balladą numer 1 jest ta.
już wstęp wprowadza nas w zupełnie inny świat. Świat może literacki właśnie, w świat nierealny, balladowy, baśniowy. Otwiera nasze serce. Jest to jeden z najpiękniejszych początków w całej literaturze muzycznej, moim zdaniem. Ale nie tylko Chopin pisał ballady. I zachęcam do eksplodowania tego gatunku również w twórczości innych kompozytorów. Ja dzisiaj zarazić chciałem Państwa balladą, która towarzyszy mi już od czasów licealnych. Tak naprawdę mój profesor Józef Stąpel dał mi ją jeszcze w liceum i okazał się to strzał w dziesiątkę. Myślę, że on prawdopodobnie troszeczkę może potrafił dostrzec we mnie duszę romantyka już w tamtym okresie i duszę, która lubi właśnie opowiadać muzyką historię, emocjami. I dał mi, proszę Państwa, balladę Franciszka Lista. Franciszek Liszt napisał 2 ballady. I ja zakochałem się w balladzie numer 2, która jest naprawdę niezwykle balladowa, a więc wprowadza nas również w świat takiej baśni, takiej nierealistycznej fantazji. I już sam początek tej ballady jest taki mroczny. I pojawia się temat. Taki zimny, ciemny temat. On jest zestawiony z drugim tematem, tak jakby tematem dobra. I proszę Państwa, cała historia tej ballady polega właściwie na tym, że te 2 tematy w jakiś sposób się ze sobą spierają i walczą. I jakże piękna jest końcówka, gdy ten temat zły, ciemny, zimny, który słyszeliśmy przed chwilą, gdy Państwu go zagrałem, pod koniec tej ballady zmienia się w dobro. I ta ballada tak naprawdę pokazuje, że zło może zamienić się w dobro. Kto wie, może kiedyś zrobię analizę tego pięknego utworu Franciszka Lista, bo naprawdę myślę, że warto. A teraz zagram Państwu właśnie to, gdy ona zmienia się w dobro. Ale posłuchajmy najpierw jeszcze raz fragmentu. I teraz ten temat, jak brzmi, gdy staje się dobry? Tak samo, tylko że dobry. Posłuchajmy. Jest to niezwykle wzruszająca ballada, którą kocham i mam dla Państwa niespodziankę, której moje wykonanie sprzed wielu, wielu lat w bardzo ciekawym miejscu, bowiem w dalekim Szanghaju,
na konkursie pianistycznym, na którym grałem tę balladę, jest ono dostępne na YouTubie. I link do tego nagrania wstawię pod tym filmem. A więc będziecie sobie mogli Państwo go obejrzeć. No tu byłem bardzo młody, wtedy dużo lat już minęło, nie pamiętam teraz dokładnie z którego to roku, ale można ten film zobaczyć i na tym filmie też zobaczyć z którego roku. Poza Franciszkiem Listem ballady pisał również Johannes Brahms, bardzo również warte posłuchania. Edward Grieg napisał jedną balladę na temat norweskiej pieśni ludowej, bardzo smutną również. I wielu innych kompozytorów, którzy wzorowali się na Chopinie tak naprawdę, bo to trzeba powiedzieć, że to Chopin otworzył te drzwi ballady, tak jak Alkan na przykład, czy Gabriel Fauré, francuski kompozytor i wielu innych. Tak więc to jest świat balladowy, świat piękny i może nawet warto byłoby kiedyś skonstruować taki program i zagrać go, koncertowy program, podczas którego grałoby się wyłącznie ballady fortepianowe różnych kompozytorów. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.